Chciałbym Wam dziś opowiedzieć o jednej z najbardziej subtelnych umiejętności, jaką można w życiu opanować i która jest niezwykle ważna w życiu każdego z nas. Porozmawiajmy o sztuce prezentacji. Choć z całą pewnością spotkasz w internecie wiele różnych definicji tego pojęcia, w najprostszy sposób możemy powiedzieć, że sztuka prezentacji to umiejętność mówienia i prezentowania swoich racji w taki sposób, że są one słuchane. Słuchane i zapamiętane przez odbiorców. Sztuka prezentacji nie ogranicza się zatem tylko do tego, co mówimy. Równie istotne jest w niej to, jak mówimy. Mowa ciała, ton głosu, gestykulacja, postawa i inne aspekty wpływają na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Zanim przejdziemy do szczegółów, chciałbym Ci tylko zaznaczyć, że sztuka prezentacji jest umiejętnością zawierającą się w szerszej kompetencji, jaką jest umiejętność wystąpień publicznych. Różnica pomiędzy sztuką prezentacji a wystąpieniami publicznymi można porównać do muzyka filharmonii i aktora na deskach teatru. Obaj występują na scenie, obaj przed publicznością, obaj przeżywają tremę. Jednak ich wystąpienia mają zupełnie inny charakter. Źródło stresu jest inne, a także cel ich wystąpień jest odmienny. Sztuka prezentacji ma charakter informacyjny i perswazyjny. Naszym celem w takim wystąpieniu jest zaprezentowanie określonego elementu. To może być projekt, który realizujemy samodzielnie lub z zespołem, produkt, który właśnie wprowadzamy na rynek, albo który zdobył właśnie jakąś prestiżową nagrodę. Ale prezentować możemy również sami siebie, jako na przykład eksperta w określonej dziedzinie, osobę doświadczoną w realizacji różnych zadań, czy osobę odpowiednią na stanowisko, które aplikujemy. Co zatem należy zrobić, aby dobrze się zaprezentować? Najpierw musisz zadać sobie kilka fundamentalnych pytań. Dlaczego robię tę prezentację? Przed kim będę ją prezentował? Jak wygłoszę swoją prezentację? Zacznijmy od pierwszego pytania. Dlaczego wygłaszam tę prezentację? Odpowiedź na to pytanie ustawia Ci wszystko, co będziesz dalej robić. Jeśli chcesz zrobić dobre wrażenie na słuchaczach, musisz być w stanie w jednym zdaniu określić cel swojej prezentacji. Często określamy to jako tak zwany test windy. Wyobraź sobie, że wsiadasz do windy i jedziesz na 7. piętro. Na drugim dosiada się Twój szef, który przed spotkaniem pyta Cię, o czym dziś będziesz mówić. Masz jakieś 10-15 sekund na odpowiedź. Jeśli nie zadałeś sobie wcześniej pytania, po co wygłaszasz tę prezentację, będziesz mieć bardzo duży problem z odpowiedzią. Drugi raz nie zrobisz już tego dnia wrażenia na szefie. Dlatego musisz dobrze wykorzystać te 15 sekund. Odpowiedź powinna być ciekawa, chwytliwa i precyzyjna. Na przykład opowiem dziś o tym, jak możemy zarobić 10 milionów dzięki zmianie tylko jednego procesu. Albo dziś pokażę, jak nasz nowy produkt zakrzywia rzeczywistość. Jeśli już masz odpowiedź, to zajmijmy się drugim pytaniem. Przed kim będę wygłaszał prezentację? To pytanie ma kilka obszarów. Chodzi w nim zarówno o to, jak liczna będzie słuchająca mnie publiczność, bo prezentacja może być w kameralnym gronie kilku osób albo przed nawet całą firmą. Pytanie dotyczy również też tego, kim będą nasi odbiorcy. Czy znam te osoby, jakie są nasze relacje, jaka jest ich płeć, wiek, profesja. Dobrze jest o tym wszystkim pomyśleć, ponieważ w zależności od tego, do kogo mówimy, powinniśmy używać różnych argumentów. Przyjrzyjmy się zatem kilku podstawowym sposobom argumentacji. Argumentacja to zespół czynności podejmowanych w celu uzasadnienia określonego poglądu. Każdy wypowiadany przez nas argument jest powiedziany w celu przekonania danej osoby lub zbioru osób do określonego, pożądanego przez mówiącego punktu widzenia. Argumentujemy, by kogoś zjednać, namówić do przyjęcia naszego stanowiska, idei, myśli czy zadania. Przygotowując się do prezentacji, powinniśmy wybrać te argumenty, które uznamy nie tylko za najmocniejsze, ale też takie, z którymi ciężko będzie polemizować. Siła argumentu bazuje na jego zdolności do przekonania, a ta zaś zależy od audytorium. Z tego powodu
zawsze powinniśmy przygotować argumentację myśląc o tym, kto będzie naszym odbiorcą. W zależności od grupy nas słuchającej możemy wyróżnić argumenty takie jak argumenty logiczne, to dane i fakty, z których wyciąga się logiczne wnioski. Najbardziej przekonują osoby doświadczone, przedsiębiorcze i wykształcone. Argument do autorytetu. Przywołanie cytatu bądź myśli osoby powszechnie szanowanej. Ten argument dobrze działa na ludzi oczytanych, pracujących w zespołach i osoby wierzące. Argument z użyteczności, czyli dowodzenie, że coś jest dobre, ponieważ jest przydatne. To skuteczny argument dla ludzi młodych i zapracowanych. Argument siły. Zrobimy coś, ponieważ możemy to zrobić, ponieważ to nam się opłaca. To argumentacja, która wyjątkowo mocno oddziałuje na mężczyzn. Argument z próżności. Polacy to dumny naród, który rozumie pojęcie honoru. Dlatego będziemy stać u boku Ukrainy. Dylemat: jabłko albo gruszka. Problem w tym, że i jedno i drugie jest spleśniałe, więc powinniśmy wybrać winogrona. Tworzymy pozorny dylemat w celu pokazania trzeciej, nowej drogi. Taki argument dobrze działa na osoby, które lubią nowe pomysły i są gotowe szukać nowych rozwiązań. Argument z podobieństwa różnicy. Porównujemy dwie rzeczy, które są do siebie podobne lub które są od siebie różne. Na przykład, skoro Niemcy się zbroją, my powinniśmy się zbroić tym bardziej. Skoro Niemcy chcą przyjmować nielegalnych imigrantów, to niech przyjmują, my takiego błędu nie popełnimy. Takie porównania szukające podobieństwa lub różnic dobrze działają na osoby pracujące w marketingu lub sprzedaży. Takie argumenty trafiają też częściej do kobiet niż do mężczyzn. Tak prezentują się najczęściej stosowane argumenty. Zobacz odpowiedź na pytanie, przed kim będę wygłaszał prezentację, od razu nakierowała nas na to, co możemy w niej powiedzieć. Zostało nam jeszcze jedno pytanie, czyli jak wygłoszę swoją prezentację. To ostatnie pytanie dotyczy formy, w jakiej będziemy się prezentować. Czy będzie to wystąpienie online z kamerą, czy z użyciem prezentacji, a może stacjonarne z flipchartem. Z całą pewnością dobrze mieć zawsze dobrze przygotowaną prezentację. Nawet jeśli mielibyśmy z niej nie skorzystać, pomoże nam ona uporządkować swoje wystąpienie. Dziś jednak większość prezentacji odbywa się przy użyciu slajdów i innych elementów multimedialnych. Odpowiadając na to pytanie, zastanów się też, ile czasu będziesz mówił. Pamiętaj, jeden slajd to średnio 2 do 4 minut mówienia. Bardzo ciężko jest powiedzieć, jak stworzyć idealną prezentację, ponieważ jej sukces w ogromnej mierze zależy od Ciebie. Od tego, jak przemawiasz, jak koncentrujesz uwagę słuchających. Ale na pewno mogę Ci powiedzieć, czego nie należy robić. Oto kilka zasad, których powinieneś przestrzegać, jeśli chcesz stworzyć dobrą prezentację. Po pierwsze, mniej znaczy więcej. Nie ma nic gorszego niż slajd zalany tekstem. Ludzie nie potrafią jednocześnie słuchać i czytać, dlatego więcej wyrazisz mową, przykładem lub refleksją niż wrzuceniem tekstu do PowerPointa. Traktuj slajd jak billboard. Mało tekstu, ale przekaz jednoznaczny. Po drugie, unikaj rozbudowanych animacji i tzw. fajerwerków. Choć PowerPoint ma funkcję nakładania animacji, to korzystaj z niego oszczędnie, przede wszystkim jako narzędzie do robienia przejść między elementami. Tańczące słowa, skaczące grafiki czy zmieniające się odcienie zdjęć nie dodadzą Ci powagi i profesjonalizmu. Ludzie pomyślą, że nie masz nic do powiedzenia, więc wypompowałeś prezentację. Po trzecie, prezentacja to uzupełnienie Twojej narracji, a nie osobna rzeczywistość. Prezentacja ma wizualizować to, co mówisz, podkreślać najważniejsze rzeczy lub pokazywać coś, co zaraz skomentujesz. Tak jak miecz jest przedłużeniem ręki szermierza, tak prezentacja jest przedłużeniem słów mówiącego. Może być też Twoją tarczą, do której w razie konieczności się odwołasz. Ale musi być zawsze spójna z tym, co chcesz powiedzieć. Ostatnią rzeczą, na jaką powinieneś zwrócić uwagę, jest to, jak będziesz odbierany. Planuje powszechna opinia, że ludzie zapamiętują tylko 7% tego, co mówimy. Reszta komunikacji to głos, postawa, gestykulacja i nasz wygląd. Rzeczywiście, tylko 7% naszego komunikatu trafia do odbiorcy,
ale tylko jeśli stawiamy mu bariery i utrudniamy wsłuchanie się w nasze słowa. Jak nie stawiać takich barier? Wbrew pozorom dość łatwo to zrobić. Na pewno znasz piramidę potrzeb Maslowa. W komunikacji też istnieje taka piramida. Jej podstawą jest powierzchowność, czyli to, jak wyglądamy. Jeśli nasz ubiór jest adekwatny do sytuacji, wówczas ludzie koncentrują swoją uwagę na kolejnym poziomie. Co oznacza, że ubiór jest adekwatny? To znaczy, że ubraliśmy się właściwie względem tematu wystąpienia oraz w kontekście naszych odbiorców. Jeśli przyjdziemy ubrani casual na prezentację przed ubranymi w garnitur członkami Rady Nadzorczej, wówczas wywołamy pewien dysonans. Tak samo jak prezentacja w garniturze wywoła dysonans, jeśli będziemy prezentować robota kuchennego podczas pokazu, którego odbiorcami będą w większości normalnie ubrane kobiety. Pamiętaj, wygląd nie może tworzyć bariery. Tak samo nasza postawa i gesty powinny być dostosowane do tego, co mówimy. Jeśli prezentacja dotyczy poważnego tematu, nasza postawa powinna być pewna, a gesty oszczędne i zdecydowane. Jeśli opowiadamy historię, to musimy wrzucić przysłowiowy luz. Wówczas dłonie mogą swobodnie gestykulować. Jeśli gestykulacja będzie odpowiednia, wówczas ludzie skoncentrują się na naszej głowie, jego tonie i barwie. O ile na barwę głosu nie mamy większego wpływu, to tonem, dykcją, tempem już możemy pracować. Tempo wypowiedzi powinno być zróżnicowane. Pewne elementy mówimy wolniej, aby je podkreślić, inne szybciej, aby nadać dynamiki. O ile unikamy szeptu, to ciszej mówimy, by dodać powagi, emocji, a głośniej, by wskazać znaczenie lub zaakcentować siłę. Jeśli nasz głos jest adekwatny i sposób mówienia również nie tworzy barier, wówczas nasi odbiorcy skupią się na naszym komunikacie. Może się zdarzyć, że zapamiętają nawet do 70% tego, co mówimy. Warto niwelować bariery w sztuce prezentacji.